Przykład rozwiązań systemowych teraz kilka. Tutaj znowu nie będziemy wchodzić w szczegóły, to jest bardziej przypomnienie z poprzedniej prezentacji, że te reguły, czy cechy reguł, zasady projektowania reguł, które Elinor Ostrom znalazła, to nie wygląda jakoś bardzo łatwo. Trzeba się trochę przez to przegryźć, ale to są sprawdzone na podstawie badań bardzo szeroko na całym świecie cechy, które prowadzą do sensownego, długofalowego, zrównoważonego zarządzania wspólnymi dobrami. Więc jeśli uwolnimy się od takiej prostoty, że to musi być jedna rzecz, mamy szansę coś w tym kierunku zrobić. Coś może jeszcze prostszego. Nie zawsze rozwiązania systemowe trzeba jakoś tam koniecznie myśleć ze strzałkami. Czasami pewne wyczucie sytuacji, intuicja może nas również doprowadzić. Chociaż zawsze jest to spojrzenie swego rodzaju całościowe. To jest Edgar Kahn, osoba, która jest twórcą tzw. banków czasu, które działają na całym świecie, również tutaj w Polsce, które polega na tym, że ludzie wymieniają się, można powiedzieć, usługami, godzina za godzinę, nieważne jaka jest to usługa. Te rozwiązania, które on proponował, mają dużo szerszy zasięg. To nie jest tylko taka sąsiedzka wymiana. W pewnym momencie był poproszony przez burmistrza Chicago, ponieważ było kilka szkół, które miały fatalną sytuację. Poziom nauki był bardzo niski, poziom przemocy był bardzo wysoki, nie wiadomo było, jak sobie z tym poradzić. No, ten dyrektor szkoły miał taki pomysł, do tej szkoły został do szkoły ze szczególnymi trudnościami, do której Edgar Kahn został skierowany, rozmawiał tam z dyrektorem. No miał taki pomysł, żeby wynająć korepetytorów, żeby miasto dało pieniądze, które będą te dzieci uczyć, one będą miały lepsze wyniki w nauce i jakoś to wszystkiemu pomoże. Edgar Kahn powiedział zaraz, my nie potrzebujemy tutaj wynajmować i płacić korepetytorów. Niech będzie tak, że jak mamy pierwszoklasistów, to czwartoklasiści, powiedzmy, będą ich korepetytorami. No, dyrektor powiedział, no dobra, spróbujmy, nie wiem jak to będzie, dzieci, przecież one nie są przygotowane, nie mają doświadczenia tutaj. No ale dobra, no to ja wybiorę, mówi, takich najlepszych uczniów. Edgar Kahn mówi, nie, wszyscy mogą się zgłosić. Ponadto wszystkie dzieci w tym programie, zarówno te, to są właśnie te dzieci, które się chwalą, że one są właśnie takimi uczącymi, wszystkie, zarówno te, które uczą, jak i te, które się uczą, czy tam, którym się pomaga, zarabiają tak zwane czasodolary, time dollars po angielsku. 3 godziny można by to przetłumaczyć. I jeżeli zarobią ich określoną ilość, to dostaną używane komputery. To był jakiś deal z jakąś firmą, która akurat była zadowolona, bo i tak nie miała do wyrzucenia. Okazało się, że sukces programu był rewelacyjny. Rodzice tych dzieci też jeszcze mieli za zadanie, że każdy rodzic miał przyjść na kilka godzin, raz na jakiś czas i być osobą, która pilnuje, ponieważ te korepetycje działy się popołudniami. Więc to, powiedzmy, cały system, można powiedzieć, tutaj był włączony. Sukces był rewelacyjny, bo nie tylko te dzieci pierwszoklasiści poprawili swoje wyniki, ale ci czwartoklasiści, którzy często mieli kiepskie wyniki, nagle widzi, no tak, no ja komuś pomagam. Po pierwsze odświeża sobie tą informację, po drugie uczy się komunikacji, oddziaływania z innymi, po trzecie widzi swoją wartość, więc przełożyło się to niesamowicie na wyniki obydwu grup, i tych młodszych, i starszych. Ponadto, no jeżeli ja już pomagam takiemu szkrabowi i widzę po lekcjach, że ktoś go zaczepia, no to nie pozwolę na to. Także to spadła też ilość przemocy w tej szkole. Także okazuje się, że te efekty uboczne, to nie tylko musimy na nie patrzeć jako coś złego, co się dzieje. Tylko czasami mamy jedną przyczynę i wiele skutków i zamiast tylko wziąć korepetytorów i tylko podnieść dzieci w nauce, można zrobić to systemowo, tak żeby tych skutków ubocznych pozytywnych w tym przypadku było dużo więcej. Także to jest przykład rozwiązania systemowego. Drugi przykład też od Edgara Kahna, taki ulubiony, tych pomysłów miał dużo więcej. Sąd młodzieżowy w Waszyngtonie na podobnej zasadzie. Osoby, dzieci, które w Waszyngtonie tam poziom przemocy w tym czasie był bardzo wysoki, często dzieci miały duże problemy z prawem i nie mogły sobie radzić. To, co sądy mogły zrobić normalnie, to w pewnym momencie wsadzić się do więzienia. Okazało się, że zrobili sądy młodzieżowe, że ich koledzy pracowali jako sędziowie w ten sposób, że pomagali im się wydostać. Okazało się, że sukces był rewelacyjny, że te osoby, które przeszły przez takie sądy młodzieżowe, które funkcjonowały lepiej niż takie tradycyjne dorosłych, poziom powrotu do przestępstwa był bardzo niski. Jak zmniejszyć emisję o 40%? Kolejne rozwiązanie systemowe, udostępnić informacje. Czasami są one bardzo proste. Nie zawsze musimy wymyślać coś. W Stanach Zjednoczonych, kiedy wszystkie firmy zostały zobowiązane tylko do udostępniania, nie było żadnej kary informacji, która firma ile emituje substancji toksycznych, samo to z siebie spowodowało obniżkę o 40% emisji. Podobnie zresztą jest z użyciem elektryczności. To jest ciekawy przykład urządzenia takiego innowacyjnego, w którym pokazuje nam, ile zużywamy energii. Jeżeli zużywamy mało, to tu się błyska świeci, tu są jeszcze ileś innych wskaźników, to jest skomplikowane urządzenie, ale to jest urządzenie, które chcemy umieścić sobie, przynajmniej część osób nie wstydziła się umieścić w salonie. I dzięki temu, że w Holandii gdzieś spróbowano takiego rozwiązania i liczniki umieszczono w bardziej widocznym miejscu, znowu same sprzężenie informacyjne obniżyło zużycie energii o 30%. Także jest ileś różnych możliwych
rozwiązań systemowych. Pytanie, jak je znajdować. Nie zawsze jest to łatwe, nie zawsze jest to oczywiste od razu. Często jest tak, że widzimy tylko nasze własne podwórko, nie widzimy, że jesteśmy częścią większej całości. Musimy spojrzeć na całość, taki widok z wysokości 10 000 metrów, żeby ogarnąć. To nie znaczy, żeby zaniedbywać szczegóły, ale żeby tą całość rzeczywiście w pewnym momencie móc ogarnąć. Zamiast skoncentrować się na różnych poszczególnych częściach, pewnie większość z nas już wie, co to jest, możemy również spojrzeć na całość. Bardzo przepraszam, ten słoń tu doszedł do mnie z kolejnej prezentacji, która odbędzie się po mojej. Także już od słonia uciekamy. Więc myśląc systemowo, nie skupiamy się tylko na zdarzeniach. Nie myślimy tylko o katastrofie samolotu, co zrobił pilot, a co zrobił kontroler, tylko próbujemy patrzeć na więcej, na wzorce i trendy. No, tych katastrof w Polsce było już trochę chyba ostatnimi czasy. Jak to się w ogóle działo, ale potem patrzymy jeszcze głębiej. Jakie są struktury systemowe, jakieś siły, które powodują, że te wzorce i trendy są takie, a nie inne? Co powoduje, jakie czynniki, że ilość tych katastrof ostatnimi czasy była taka duża? To jest tego typu właśnie struktura systemu. Patrząc, widząc wzajemne powiązania, jeżeli byśmy zobaczyli to wcześniej, no to możemy uniknąć też konsekwencji działań, które nie zawsze są takie, jakbyśmy chcieli. Lekcja tu jest taka, że struktura systemu określa jego zachowanie. Jeżeli wiemy, jakie są wzajemne powiązania pomiędzy różnymi częściami systemu, możemy wtedy, ta właśnie struktura określa zachowanie. Więc jak chcemy zmienić zachowanie, musimy pracować nad zmianą struktury. No nie zawsze jest to możliwe. Czasami ewolucja ukształtowała niektóre zwierzęta, że ta struktura się tak łatwo nie zmieni. Tym niemniej w systemach takich właśnie społecznych często jest to możliwe i możemy tam szukać tak zwanych punktów wzmocnienia. Jest jeszcze jeden aspekt modeli myślowych, o których tutaj pokazywaliśmy właśnie w takich obrazkach. Jakie cechy naszego myślenia powodują, że ta sytuacja trwa? Często nie jest to struktura zewnętrzna, tylko to, co myślimy. Jeżeli szukamy jednej przyczyny rozwiązania, no to potem będziemy mieli problem. Inne przykłady modeli myślowych, które mogą bądź nie muszą w różnych sytuacjach powodować problemy, pokazuję teraz na slajdach. Najważniejsze w sprawie tych modeli myślowych jest to, że najgorsze jest wtedy, kiedy one są nieuświadomione. Kiedy już wiemy, że przyjmujemy pewne założenia, jest łatwiej nam jednak je wziąć pod uwagę. Bardzo często one są nieuświadomione. Tu jest bardzo fajny przykład, ale już nie mam czasu, żeby go pokazać. Może to, Więc tak, przykład takiego działającego modelu myślowego. Mamy statek wojenny, olbrzymi, jeden z największych statków marynarki Stanów Zjednoczonych, która płynie i widzi jakiś obiekt na kursie, więc wysyła komunikat: zmień kurs o 20 stopni. W odpowiedzi dostaje: to ty zmień kurs o 20 stopni. Podchodzi kapitan, odbiera ten jakiś tam coś do mówienia, słucha mikrofon z ręki jakiegoś tam niższego szczeblem oficera i mówi: jeżeli nie zmienicie kursu o 20 stopni, to ja muszę przedsięwziąć środki, żeby zapewnić bezpieczeństwo tego statku. Tu pokazane takie wielkie działa się już tam przesuwają. No a tamten mówi: nie, no to wy zmieńcie kurs o 20 stopni. Mówi: no jestem największym statkiem Stanów Zjednoczonych. A w odpowiedzi: prawda, jestem latarnią. Także jeżeli nie zmienimy naszych modeli myślowych, to możemy wjechać właśnie w różne przeszkody. Mamy szansę jeszcze je zmienić. To, o czym była mowa w poprzedniej prezentacji, musi być pewne uczenie się, refleksja. Nie takie jednolicie, że problem, rozwiązanie i potem o tym zapominamy, ale analizujemy, co się zadziało i próbujemy usprawnić. Na koniec tej prezentacji chciałbym jeszcze bardziej w formie takich pokazów, z kolei zdjęć, pokazać Państwu różnego rodzaju narzędzia systemowe. Jak możemy pracować? Te narzędzia to są te, o których tutaj Felicjan wspominał. To są czasami modelowanie komputerowe, czasami modelowanie koncepcyjne, że cała grupa znajduje różne przyczyny różnych złożonych zachowań. Są to również gry symulacyjne. My jako stowarzyszenie wielu, czasami są to bardzo proste, jak widać, techniczne środki. Nie zawsze trzeba od razu wyciągać komputera, ale można zobaczyć różne czynniki, które tutaj nawzajem na siebie wpływają i jak one nawzajem na siebie działują. Czasami to jest właśnie taka kartka papieru. Tu mamy dwie osoby przynajmniej na sali, które uczestniczyły właśnie w tym wydarzeniu z gminą tutaj Pensław, gdzie analizowaliśmy różnego rodzaju czynniki związane z produktami lokalnymi między innymi. Potem można przenieść te modele rysowane tak do komputera. Można pracować z ludźmi o bardzo różnym wieku i uzyskiwać ich wkład w rozwiązanie danego problemu. Można zrobić to w sposób naprawdę przystępny. Im więcej osób jest zaangażowanych, tym większa szansa, że zostanie wypracowane rozwiązanie, z którym wszyscy się zgodzą. Często dyskusje są burzliwe.
Nie zawsze jest to łatwe, pojawiają się różnego rodzaju emocje, ale ten proces naprawdę jest warty, żeby przez niego przejść. Gry symulacyjne, które umożliwiają czasami w formie, tak jak Państwo doświadczyli, przejście przez różnego rodzaju sytuacje i tu jest przykład z gry zarządzania Doliną Rzeczną. Więc modele myślowe, które nas mogą ograniczać, takie jak możemy przewidywać przyszłość, ale nie możemy jej wybierać ani tworzyć, przyszłość przychodzi do nas, my możemy jej kształtować. Czy rzeczywiście tak jest? Czy jednostki rzeczywiście nic nie mogą zrobić? Nadzieja jest taka, że jeśli podejdziemy do tego mądrze, jeżeli podejdziemy do tego w sposób partycypacyjny, włączając w to różne osoby, jeżeli spróbujemy poszukać rozwiązań systemowych, jesteśmy w stanie zmienić nasze wzorce myślenia, a razem z nimi struktury systemowe, razem z nimi wzorce i ostatecznie zdarzenia na takie, żeby były dla nas bardziej pożądane. Dziękuję bardzo.